Dzień dobry, nazywam się Kaja Klimek, a to jest konkurs filmów krótkometrażowych na Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni. W tym roku sytuacja wspaniała, bo w konkursie aż 27 filmów, a zarazem 27 spotkań z reżyserami i reżyserkami. Bardzo się cieszę. Dzisiaj moim gościem jest Antonio Galdames, reżyser filmu Noamia. Dzień dobry, witam Cię serdecznie. Spotykamy się, żeby porozmawiać o Twoim filmie. Gratuluję przede wszystkim, bo jednak konkurs w Gdyni to fajne miejsce, żeby swój film pokazywać, nawet w 2020 roku, kiedy nie spotkamy się wszyscy nad morzem. No ale właśnie, może, bo tutaj ten wątek powróci. Może nie będziemy od tego akurat zaczynać, bo chciałabym, żebyś trochę opowiedział o budowaniu tego bohatera, bo to jest bohater, o którym po kilku pierwszych scenach już naprawdę dużo jesteśmy w stanie powiedzieć i on jest bardzo mocny, bardzo charakterystyczny, więc powiedz trochę o procesie pracy nad Delmanem i w ogóle nad scenariuszem tego filmu. Potem będę pytała dalej, jak to się rozwijało, ale to byłby początek. Więc w przypadku tego bohatera i tego filmu, czyli 30, czyli chodzi mi o to, że jest dość mało czasu na to, żeby bohatera zbudować. Trzeba o tym zawsze pamiętać po prostu, ile jest czasu na rozwój postaci. Po pierwsze jakby chodziło o to, że główny bohater jest w pewnym sensie najmniej grubą kreską narysowany, a jednocześnie wszystkie postaci drugoplanowe go współtworzą. I jakby chodziło o to, żeby właśnie Bartek, czy główna postać Bartek Topa nie musiał przegrywać bardzo mocno i żeby w tym momencie ta postać się też rysowała trochę w odbiorze widza. I to moim zdaniem to jest dobry sposób na to jest to, że wiesz, rysujesz tą główną postać delikatnie, ale obudowywujesz ją bardzo mocnymi postaciami. Po drugie, ponieważ jest to 30, jest bardzo mało czasu, a w dodatku jeszcze w trakcie tego czasu ten bohater musimy jako widzowie zrozumieć, że on ma podwójne życie, czyli robi się pędrowa sytuacja, bo widza musisz najpierw poznać, a potem za chwilę musisz się dowiedzieć, że to, jak jest postrzegany na początku, jest jednak czymś innym, jest maską. Więc myśmy z Bartkiem Topą tak naprawdę mieli wymierzoną, właściwie że on jest w dwóch scenach, tylko kiedy widz nie wie i widz go widzi takim, jakim go widzą inni członkowie tego świata przedstawionego. Bo to jest pierwsza scena otwierająca, która w sumie jest dwuznaczna, bo ona jest tak naprawdę z przyszłości, no ale widz nie wie nic i w tym momencie działamy wyłącznie impulsem. Czyli po prostu chodziło mi o to, że jeżeli ten bohater ma tajemnicę intymną mocną, to musimy zacząć od prowadzenia go przez jego ciało. On tam siedzi w samochodzie w ciemnej przestrzeni i je, na dużych zbliżeniach je mandarynkę. I to jest takie wprowadzenie, wiesz, widza w bohatera na poziomie sensualnym. A potem jest jedna scena tylko, i z Bartkiem rozmawialiśmy o tym bardzo wyraźnie, że musisz tutaj zagrać wszystko, czym ten bohater był do tej pory. Bo za chwilę wchodzisz na górę do mieszkania i za chwilę my razem z tobą rozumiemy, że masz podwójną rolę w swoim życiu. No, to jest więc w ogóle jakby tutaj bardzo to wymagało tak naprawdę, wiesz, wymagało to po prostu mocnego trzymania w ryzach tej postaci, no i rozegrania tego w inny sposób. To jest bardzo ciekawe, że tutaj ta precyzja i czas są kluczowe. Rzadko się o tym rozmawia, że ten format 30 minut, czy w ogóle format filmu krótkometrażowego powinien narzucić pewną ekonomię wypowiedzi. I czasami się wydaje, że za mało się dowiedzieliśmy, czasami się wydaje, że to jest przeładowane. Tutaj trochę jest inaczej. Mówisz, że dużo z Bartłomiejem Topą rozmawialiście i to był aktor, o którym ty myślałeś, pracując nad tą historią? Jak to tutaj zadziałało? Bo to też jest ciekawe, bo ten aktor, mówisz o tym, że każdy sygnał coś wnosi, a ten aktor jako wybór obsadowy też wnosi już bardzo dużo, więc też jestem ciekawa, czy jego inne role, jego entourage tutaj brałeś pod uwagę. No więc po prawdzie, pisząc to myślę o innym aktorze, ale tutaj dokładnie się ujawnia coś, co się nazywa... Ja byłem asystentem Moniki Strzemki przy serialu Artyści. Monika mi przekazała pewną wiedzę reżyserską. Powiedziała, że jest coś takiego jak los reżyserski. I jeżeli coś się nie udaje, to znaczy, że musi się nie udać, trzeba totalnie zaufać temu. Ja myślałem o innym aktorze. Oczywiście miałem bardziej w głowie taką postać, kiedy się pisze, są różne techniki pisania. Ja też jakby bardziej od środka tą postać budowałem. Bardziej zaczynam od cech. Ale oczywiście, kiedy już napisałem ten pierwszy, drugi draft, zacząłem się rozglądać za aktorem i miałem pewien typ aktora i nawet zainteresowałem go, ale z różnych powodów produkcyjnych to nie wyszło. Po roku mniej więcej się okazało, że to nie ma szans przejść. No i w tym momencie właśnie reżyser ma zadanie do wyboru albo się załamać i w ogóle zablokować, albo pomyśleć, że skoro naprawdę to nie ma szans wyjść,
no to o coś innego chodzi. I w tym momencie sobie w sumie o tym Bartku tobie przypomniałem. Bartek ma tą cechę, że on po prostu bardzo długo młodo wyglądał. Znaczy wygląda nadal, na swoje lata, ale po prostu miałem, wiesz, i ciągle jak myślałem o nim wcześniej, myślałem, że za młody, za bardzo, on jeszcze nie ma, no ma taką, wiesz, buzię, takie warunki młodzika, które bardzo długo trzymał. I przypadkiem gdzieś go zobaczyłem, nie? I nagle mi się poskładało, zawsze, że Bartek Topa zagrał przecież u Smarzowskiego policjanta. I generalnie on ma takie emploi hardego, po tym jakimś serialu, Wataha, podaje, że no generalnie takie, mały, wiesz, ale wariat, coś takiego. Mały, ale wariat, coś tak, gdzieś to w tym jest. no więc właśnie. I jakoś, wiesz, to też mi się jakoś spodobało. I Bartkowi też, no bo Bartek przeczytał scenariusz, od razu w to wszedł. Ja myślę, że on, tak mi się wydaje, no mówię w jego imieniu, ale rozmawialiśmy o tym, że to jest jednak też jakaś gra z jego emploi. Także nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło w losie reżyserskim. Jasne, bardzo, bardzo fajna historia i fajna metafora tego losu, że trzeba jednak reagować też na rzeczywistość, nawet jak się tworzy fikcję, jakby na to nie patrzeć. No ale on jest częścią, poza tym, że tam się pojawiają inne postaci, głównie męskie jednak, o tym może za chwilę, to ten świat, w którym on się znajduje, to jest z jednej strony świat gatunkowy, a z drugiej strony świat fantastyczny, bo z jednej strony jesteśmy właśnie w kontekście kryminalnym, policyjnym, jest zbrodnia, jest właściwie poszukiwanie i tak dalej, no ale też mamy tą Warszawę nad morzem. Opowiedz jakby o tych dwóch sferach świata, który tworzyłeś na przestrzeni tego filmu. Wiesz, jeśli chodzi o gatunek, ja generalnie dość słabo, ja nie jestem znawcą gatunków, nie jestem filmoznawcą, wiesz, wiem, że są bardzo konkretne parametry na to, czym jest gatunek horror, czym jest gatunek thriller i tak dalej. Ja raczej patrzę na to jako widz i raczej patrzę z tej perspektywy filmów, które oglądałem i które tam spowodowały pewnie, że zacząłem robić filmy. Więc ten gatunek policyjnego kryminału, znaczy inaczej, ja w ogóle uważam, że mi się wydaje, że kryminał jest takim gatunkiem, który jednak najlepiej w mojej wrażliwości oddaje w ogóle taką tak zwaną egzystencję ludzką. Całe te napięcia po prostu, które są w krótkiej formie w gatunku, moim zdaniem można przyrównać naprawdę bardzo życiowo do tego, co jest, do tego, czego się boimy w życiu, do tego ciemnego pokoju, do którego wchodzi, Delman, jest tam tajemnica. I ten gatunek daje taki, dobry kostium, żeby powiedzieć rzeczy, które naprawdę moim zdaniem dotykają, oczywiście pewnie kino romantyczne ma to samo, komedie romantyczne, jasne. Tylko w mojej wrażliwości kryminał dokładnie dotyka takiego sposobu patrzenia na świat i emocji. Więc właściwie to była opowieść o facecie, który ma tajemnicę i ona została budowana trochę, tym, że prowadzi śledztwo, jak prowadzi śledztwo, to jest policjantem i tym flirtem z gatunkiem. A jeśli chodzi o morze, ja już ileś razy odpowiadałem na to pytanie i to mam też na myśli komisję, mam na myśli nawet komisję, jakby przy przyznawaniu tam w MUNK-u tych. I mi się już po prostu plączą odpowiedzi, które miałem przed napisaniem tego. Wybierz jakąś na dzisiaj. Na dzisiaj moja odpowiedź jest taka, chyba najbardziej stała, że ja myślę, że kino jest naprawdę tak wielką wolnością i jakby fantazja tworzenia jest tak wielka, że taka duperela jak to, że Warszawa nie leży nad morzem, po prostu nie powinna nas ograniczać. Nie? Jeżeli ktoś czuje, że Warszawa powinna być w górach, tam pod Giewontem, jeżeli to jakoś mu pasuje w świecie przedstawionym, to czemu nie my? To trochę jakby, pytać, dlaczego takiego akordu użyto w jakimś tam utworze, nie? Tak mi się wydaje, że oczywiście to jest cała opowieść, na ile film jest realistyczny, że film musi w jakiś sposób być mimetyczny. No to jest długa historia, nie? Więc, ale są takie elementy, które naprawdę nie są przegięciem. Być może gdyby Delman latał w powietrzu i strzelał laserem, to byłby jakiś już nowa jakość. Ale Warszawa nad morzem, ja też, mój tata jest z Chile, Chile jest właściwie wielkim wybrzeżem, więc jakby to też jest moje osobiste podejście do morza. Także to jest jakiś po prostu element ze mnie, którego włożenie nie przeszkadza absolutnie i nie powinno w ogóle przeszkadzać w robieniu filmów. Jasne. A poza tym to się też fajnie ogląda, jak człowiek sobie tak myśli, tam co jednak by było. jest metafora. Jest metafora i też... No tak, ale o metaforach, jakie autor miał na myśli, to nie będziemy tutaj może w to wchodzić, to już zostawmy widzom, bo oni mogą tutaj zbudować swoje własne światy na podstawie tego, ale jest to taki bardzo interesujący gest, żeby to jednak w tym filmie się pojawiło. Tak jak takim gestem dla mnie jest muzyka i ten taki jednak nostalgiczny vibe, bym to nazwała. Więc powiedz trochę o wybieraniu też tych utworów, bo one są bardzo charakterystyczne, też mają jakby swoją jakość taką pamięciową, więc chciałabym też, żebyś trochę o tym opowiedział.
No bo poza warstwą tą stworzoną do filmu przez Atanasa Walkowa właśnie pojawiają się, wiesz, no, kawałki, piosenki głównie z lat 60., 70., które no, też jakoś można utożsamiać po pierwsze z pamięcią, jak mówisz, no bo można przyjąć, że to jest młodość głównego bohatera, nie, więc tak policzyć. Teoretycznie czas filmu nie jest oczywisty, ale tak możemy to odebrać, więc jest ten rodzaj melancholii, jest ten rodzaj sentymentu. A jednocześnie no, każdy, kto bywał w klubach gejowskich, wie, że też ten walor jest bardzo mocny z powodu zarówno diwy, prawda, czy to będzie Villas, czy to będzie tam Anna German pod koniec, ale tam też pojawia się Penderecki swoją drogą i pojawia się muzyka z Człowieka z marmuru, z czego jestem bardzo dumny, dlatego że to jest muzyka bardzo nieoczywista, bo to Korzyński napisał, ale ta płyta chyba nigdy nie została wydana w Polsce. W filmie oczywiście ten numer jest na początku, no ale oglądamy wtedy Jandę, cały film i naprawdę jak ten film puszczałem, nawet na planie puszczaliśmy dla Daniela, który tańczył podkład, to połowa ekipy mówiła taki świetny amerykański numer z lat 60. w ogóle, Tak, nie wiem. tak, on ma taki walor, to prawda. I to jest takie z kolei moje włożenie takiego klocka, no bo ja uwielbiam bardzo Wajdę, uwielbiam ten film. Pamiętam, jak widziałem po raz pierwszy ten film i mówiłem sobie, co to jest za muzyka? Taka muzyka z takim, wiesz, taką energią, którą kiedyś chciałbym użyć, gdybym robił filmy. A to człowiek, który napisał wszystkie piosenki, które znamy i nawet o tym nie wiemy, że to jego. Jednak Dokładnie. Andrzej Korzyński to jest marka sama w sobie. Słuchaj, chciałabym jeszcze, żebyśmy porozmawiali trochę o tym męskim świecie, bo kiedy ja ten film oglądałam na wiosnę, to patrzyłam na niego inaczej. Dzisiaj na niego patrzę też inaczej. Patrzę na Ciebie i na to, co masz w kadrze i też widzę co innego. Więc się zastanawiam, jak Ty myślisz o tym filmie w kontekście no właściwie świata wokół nas. Tak może to ujmę trochę jak podręcznik z podstawówki do środowiska, ale wiesz, o co mi chodzi. Jakby, czy Tobie zależało też na tym, żeby trochę odczarować pewne wizje męskości, kiedy pracowałeś nad tym filmem? No bez wątpienia. Chodziło mi o to, żeby zdekonstruować je wręcz. Ja nawet ostatnio na jakimś festiwalu, w jakiejś rozmowie doszliśmy do wniosku, że w sumie oczywiście bohaterem jest gej, ale to był pewien klucz po to, żeby powiedzieć o męskości również tej heteronormatywnej, bardziej zbudowanej, wiesz, obudowanej. I ja mam takie poczucie, że to jest trochę film, wiesz, nazywam go takim, wiesz, filmem również o chłopcach osieroconych przez matkę. Bo masz tam po prostu grupę facetów dorosłych, którzy jednocześnie są emocjonalnie niedojrzali wszyscy i to starałem się, wiesz, żeby to też było widać nawet na czwartym planie. To znaczy tam, wiesz, jest ten aktor, ten wspaniały Michał Kosela, który nie wiemy właściwie o co chodzi, ale on w jakimś napięciu jest przez cały czas, kłóci się z kimś, domyślamy się, że z partnerką. Oczywiście jakby to w tym całym konstrukcji filmowej nie jest tematem, ale chciałem jakby zrobić rzeczywiście takie pole kłębiących się chłopców, którzy kompletnie wszyscy udają przed sobą. Główny bohater udaje, no bo broni też jakiejś swojej innej tożsamości, ale antagonista jest właściwie chodzącą frustracją i blokadą emocjonalną. I wszyscy mężczyźni tam są po prostu uwikłani, wiesz, udawani. No i ta homofobia jest też oczywiście strachem przed jakimkolwiek postrzeganiem jako mniej męscy. Więc totalnie tak. No, mi chodziło oczywiście o takie rozwalenie tej fasady. Myślę, że mężczyźni, że w ogóle świat byłby lepszy, każdy i męski, ale też wspólny, męsko-kobiecy, gdyby w ogóle mężczyźni też tą emocjonalność mieli przepracowywać. I no tak, to był jakby bardzo mocny element tego filmu. Ale jedyna kobieta, która pojawia się w tym filmie i faktycznie mówi do nas, nie chce znać prawdy. I to jest też bolesne, że to nie jest też taka gra, że tylko mężczyźni mają problem, ale ta komunikacja jest nie do końca jasna tutaj, nie? Wiesz, po prostu film jest o sprawie, ale też nie powinien być do końca manifestem takim, wiesz, czarno-białym. To znaczy sytuacja się komplikuje, bo rzeczywiście główny bohater, no bo to też jest kilka perspektyw, główny bohater chce prawdy, ale pytanie oczywiście jest takie, czy on tego chce właściwie dla tej prawdy, czy dla samego siebie. I on trochę przychodzi z butami w życie innej osoby, która już się zbudowała, też cierpi, zbudowała sobie, wiesz, jakąś wizję i więc ten konflikt z Agnieszką Glińską i z Bartkiem też to poruszaliśmy właściwie, żeby, broń Boże, nie rozłożyć nigdzie racji ani po jednej, ani po drugiej stronie. Żeby ona też właśnie nie wyszła na, wiesz, jednowymiarową taką, wiesz, postać zablokowanej matki wrednej. Tylko to jej cierpienie też przebiega w inny sposób. I pytanie w ogóle, kto w tym filmie chce znać prawdę.
Bo Jasne. tam właściwie też o to chodziło. Tam każdy ma jakąś maskę z różnych powodów. Czy kiedy się przenosimy do klubu gejowskiego, przenosimy się przez przejście przez twarz drag queen, czyli też jakiejś takiej postaci mediacyjnej, ani mężczyzna, ani kobiety, nie? Więc ten motyw maski tam był bardzo mocny. Mam do Ciebie jeszcze jedno pytanie, kończąc już. My o tym kiedyś rozmawialiśmy mimochodem, ale to było parę miesięcy temu, więc dopytam Cię też po to, żeby to wybrzmiało. Czy Ty masz zamiar potraktować ten już widzisz, już chciałam użyć słowa serial, ten film jako na przykład początek jakiejś większej historii, bo tak uważam, że to mógłby być pitch całkiem interesującego serialu, który by się rozgrywał w tym świecie, więc teraz powiedz, czy o tym myślałeś? Słuchaj, z wielką, znaczy tak myślałem o tym oczywiście, nie myślałem o tym jako o fabule. Były takie w trakcie, były takie nawet już próby, ale uznałem, że to jest bez sensu, bo to byłoby tylko rozszerzenie, ale masz serial, jak najbardziej byłbym w stanie, po prostu wybieram się w tym tygodniu do wszystkich dużych stacji i mam nadzieję, że właśnie, że też się ktoś na to zgodzi. Nie, na serio, bardzo, bardzo bym chciał i nawet mam rozpisany już jakiś pomysł, to taki super. siatkę na serial, bo nie ukrywam, że to jest rzeczywiście coś, o czym myślałem już od kilku miesięcy myślę i Bardzo jakie dobrze. tam kroki są. Na razie myśl o Gdyni, bo w niej teraz jesteśmy, a ja czekam na ten serial, bo to może być naprawdę ciekawa propozycja. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę i powodzenia w konkursie. No i wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.